Lekcja 5. Blender 3D. Wizualizacja. W tej lekcji stworzymy wizualizację domu na zewnątrz, otoczenia. Zobaczymy, jak można przemieszczać się w samym Blenderze i w jaki sposób można wykonać szybki, przyjemny render. Zaczynamy od zapisania sceny i przygotowania jej już pod przyszłą wizualizację. Silnik Cycle. Jeśli jest opcja GPU, to ją aktywujemy. Możemy sobie zaznaczyć Denoise w renderze. Nie musimy nic zmieniać na tym etapie. Jeśli chodzi o ustawienia management, możemy przetestować albo najnowszy dostępny AGX, albo filmik. Może zostawmy AGX i przejdźmy do ustawień świata. W ustawieniach świata zmienimy sobie sposób wyświetlania może Sky Texture. Będzie to wyglądało dużo przyjemniej. W zależności od naszych potrzeb możemy ustawić sobie 3 sposoby wyświetlania. Ja może wezmę ten ostatni. Oczywiście możemy też ustawić siłę, kierunek słońca, czy mamy do czynienia z nocą, z dniem, więc tutaj dopasowujemy do naszych potrzeb. Z intensywnością i wielkością słońca nie ma sensu przesadzać. Tu słońce zdecydowanie jest za duże, więc mogę kliknąć prawą myszą i cofnąć do ustawień defaultowych. Na początku stworzę dom, później dodam do niego otoczenie, jakieś drzewa i w tym przypadku całość domu będziemy budować na wbudowanym bezpłatnym addonie. Żeby go aktywować, przechodzimy do Edit, Preferences, Addon i tutaj możemy wpisać, w tym przypadku jest to Archi Mesh. Klikamy go i automatycznie będzie już dostępny na naszej scenie. Możemy stąd wyjść za pomocą krzyżyka i w tym panelu N, kiedy go otworzymy, widzimy, że dodała się kolejna zakładka. Dzięki tej zakładce będziemy mogli tworzyć nasz dom. Zaczniemy od usunięcia tego obiektu domyślnego i dodamy sobie pokój, czyli w tym przypadku dodajemy ścianę. I tutaj w zależności od tego, czy mamy jakiś plan, korzystamy z planu czy z konceptu, możemy oczywiście decydować o tej długości i wpisywać dokładnie taką, jaką potrzebujemy. Ja w tej chwili będę wpisywała dowolnie. Na potrzeby modelowania przejdę do zwykłego widoku. No i co przydatne i co fajne w tym dodatku? No przede wszystkim to, że możemy sobie włączyć widoczność wszystkich podziałów, więc będziemy mogli mierzyć i mieć pewność, że uzyskujemy dokładnie takie wielkości, jakie są nam potrzebne. Możemy sobie ustawić wielkość, wysokość całego budynku, więc może u mnie to będzie 3-metrowa przestrzeń. No i tutaj ustalamy dla każdej ściany, jaka ona ma być długa. Możemy też za pomocą ustawień Advanced ustawić jeszcze dodatkowe opcje. Ja na początek zbuduję przestrzeń tylko z takich nieskomplikowanych ścian. No i w momencie, kiedy chcemy dodać kolejną ścianę, musimy zaznaczyć dodanie następnej, tak żeby ona nam się tutaj pojawiła. No i w zależności od tego, czy wpiszemy sobie plus, czy wpiszemy minus,
to nasza ściana będzie biegła w danym kierunku. Więc jeśli chcemy zmienić kierunek, możemy sobie dodać minus. Ja może dodam tutaj i jak widać, to też pokazuje nam, gdzie jest przód, a gdzie jest tył, gdzie jest wnętrze, a gdzie jest zewnętrzne tego budynku. Wewnątrz mamy listwy przypodłogowe, a na zewnątrz ich nie widać. Oczywiście, gdybyśmy mieli plan, moglibyśmy go sobie wyrzucić na ten podgląd top pod spodem i na bazie jego szybko wykreślić wszystkie potrzebne nam ściany. Jeśli działamy z głowy, szukamy tej bryły budynku, no to zajmie to pewnie więcej czasu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć ciekawy obiekt. Dodatkowo możemy sobie też zaznaczyć, żeby tworzyła się nam podłoga, ale podłogę najlepiej zaznaczyć na samym końcu, kiedy już wszystkie nasze ściany stoją w tych miejscach, jakie sobie na początku wyznaczyliśmy. I dodam kilka ścian, tak żeby zbudować cały budynek. No i w momencie, kiedy mam już zbudowaną większość ścian, pozostało mi dodanie tylko ostatniej ściany, mogę spokojnie kliknąć Close Walls, dzięki czemu ściany mi się szybko zamkną. No i tutaj w tym momencie mogę dodać też podłogę i w szybki sposób stworzyliśmy nasz budynek. Wewnątrz ma listwy, nie ma jeszcze okien, nie ma drzwi, ale to możemy sobie dodać na spokojnie w następnym etapie. W tym momencie możemy też dodać sufit lub go usunąć, w zależności od tego, czy chcemy budować wyżej, czy nie potrzebujemy. Mamy w tym przypadku i podłogę, i sufit. No i jeśli mamy taką fantazję, możemy zbudować kolejny pokój, czyli zacząć budować coś na przykład na piętrze. Dokładnie w ten sam sposób. Ja tutaj dobuduję na górze jakiś element. Mogę też oczywiście dodać grubość ścian lub zostawić je zupełnie płaskie, tu w zależności od potrzeb. Mogłabym też dodać dach, ale w przypadku tego dodatku, tego add-ona, niestety mamy tylko kilka gotowych elementów. No i dach nie wygląda zbyt nowocześnie, jest to jakaś dachówka, ale gdyby ktoś potrzebował tego typu szybkiego daszku, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go użyć. I jeśli chodzi o okna, to najlepiej byłoby je na początku zaplanować i ustawić w miejscach, w jakich mają się znaleźć. Później drzwi. Zanim jeszcze dodam okna, mogę delikatnie edytować kształt. Dzięki temu, że widzę nazwy ścian, jeśli uznam, że chciałabym je w jakiś sposób zmienić, mogę jeszcze w tym momencie całość edytować, więc jest to przydatne, kiedy chcemy zmienić nasz budynek. Oczywiście zmiana ścian ma wpływ na siebie, więc jeśli zmienimy jedną ścianę, to wszystkie ściany towarzyszące też będą się nam tutaj zmieniały. Na początek dodamy drzwi. Te drzwi nie są też jakoś wyjątkowo ciekawe, to są zwykłe drzwi.
Oczywiście w późniejszym etapie albo kiedy chcemy wymodelować już nasz domyślny budynek składający się z większej ilości modeli, chcemy dodać nasze modele, no to tutaj możemy go udoskonalić. Natomiast jako taki szybki koncept, korzystając z dodatku, myślę, że spokojnie możemy skorzystać z tych drzwi gotowych. Jeśli chodzi o gotowe drzwi, to trzeba zauważyć, że one nie są pojedynczym elementem, tylko są grupą elementów, w związku z czym, kiedy chcemy je przesuwać, powinniśmy sobie zaznaczyć wszystko, no i wtedy możemy przesunąć je w miejsce docelowe. Dodawanie tych elementów gotowych, czyli tych elementów dostępnych w samym dodatku, jest o tyle fajne, że kiedy dodamy sobie takie drzwi, zaznaczymy ścianę, to możemy przejść do automatycznego wycinania otworów, dzięki czemu wytniemy sobie na przykład nasze drzwi. Oczywiście drzwi musimy też ustalić, jeśli chcielibyśmy, żeby one miały możliwość otworzenia się, musielibyśmy sobie je w odpowiednie miejsce przesunąć. Te drzwi są też o tyle przyjemne, że możemy je rzeczywiście otworzyć, więc ja te drzwi sobie uchylę, żeby wpuścić światło do wnętrza i zobaczymy jeszcze, jak to wygląda wewnątrz. Od wewnątrz wygląda to tak. No i kolejnym plusem jest to, że kiedy uchylimy chociażby właśnie drzwi, to wpada nam światło z zewnątrz, z otoczenia. No i te drzwi są też dopasowane skalą do naszego budynku. Budynek ma wysokość 3 metrów. Drzwi są dopasowane jako standardowe drzwi. No i kolejny etap to dodanie okien. Jeśli chodzi o okna, to mamy okna panelowe lub takie mniejsze okna, tak zwane rail window. No i znowu, w zależności od tego, jakie okno chcemy użyć i jaki efekt uzyskać, to dodajemy sobie takie okno tutaj do naszego modelu. No i w przypadku, gdybyśmy chcieli inne okna, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie takie okna wymodelowali i przygotowali swój własny model. Tak byłoby najlepiej, czyli na początek tworzymy tylko koncept, a potem podmieniamy te wszystkie dodatki wnętrz i elementy składowe typu właśnie chociażby okno, zmieniając je na już ostateczne. Okna i drzwi są edytowalne, więc możemy je delikatnie zmienić. Tutaj mamy kilka opcji, jakie okna chcemy uzyskać. Ja może wezmę okna bez podziału. Możemy też ustawić nie przesadzając. Tutaj będzie to miało znaczenie, żeby nie za mocno wejść w ten model, żeby go nie zniszczyć, ale możemy sobie spokojnie poeksperymentować z tymi ustawieniami. Ja dodam dość duże okna. Pamiętamy, żeby zaznaczać całą grupę. No i żeby też umiejscowić to okno znowu w odpowiednim miejscu przed wycięciem, bo za chwilę będziemy wycinać całość. Tutaj ważne jest to, czy zaznaczamy odpowiedni element. Ja stworzę kilka typów okien i będę je potem kopiować. No i te okna wytnę sobie też w budynku. Korzystając znowu z ustawienia Auto Holes, dzięki czemu powstały mi tutaj wycięcia. Po wycięciu mogę jeszcze delikatnie dopasować okna. One już są uwzględnione
w całym budynku. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Możemy też wejść do budynku. Widać, że mamy klamki. Mamy widok na zewnątrz. Nic tam nie ma jeszcze, ale kiedy będziemy już mieć otoczenie, będzie widać, że faktycznie na zewnątrz coś jest. Nie musimy tutaj dodawać też żadnych materiałów. Domyślnie jest tu stworzony już glas, czyli mamy szkło i możemy dodawać dalej. Jeśli nie odpowiadają nam drzwi, to możemy też te drzwi edytować. Drzwi są tak samo edytowalne. Musimy je tylko zaznaczyć. No i tu możemy zdecydować, jak one się mają nam otworzyć. Możemy je otworzyć na prawo, na lewo, podwójnie. No i możemy też przesunąć te klamki, zwiększając naszą część drzwi. Możemy je też zupełnie powiększyć, gdybyśmy chcieli stworzyć takie duże drzwi, na przykład pomiędzy pokojami. Możemy ustawić ich wysokość. To, czy mają to być drzwi z dużą framugą, czy zupełnie bez niej schowane. Tutaj mamy też znowu dużą dowolność, więc może takie drzwi zostawię sobie jako drzwi do wewnątrz, a te mniejsze zostawię jako drzwi na zewnątrz. Żeby łatwiej mi się modelowało, w tym pomieszczeniu wyłączę sobie sufit, tak żeby widzieć, gdzie umieszczam drzwi. No i tutaj oczywiście przydałoby się stworzyć jeszcze kilka ścian wewnątrz, gdyby miała to być pełna wizualizacja, tak żeby te drzwi faktycznie mogły nam oddzielać jakieś pomieszczenia, więc ja dodam tylko kawałek ściany na potrzeby zadania, tak żeby móc użyć rzeczywiście tych drzwi. Przesuwam drzwi i oczywiście wycinam za pomocą ustawień dla tej ściany. Automatyczne wycięcie. No i drzwi mogę sobie otworzyć, znowu uchylić, żeby wizualizacja wewnątrz była ciekawsza. Może je uchylę do wewnątrz. I zobaczmy, jak to wygląda z dodanym sufitem. Oczywiście jestem na podglądzie na renderze, więc chwilę zajmuje, żeby wszystko ładnie się wczytało, ale pomimo tego, że wewnątrz budynku nie ma żadnego światła, to już samo światło wpadające przez okna daje całkiem przyjemny efekt. Dodam jeszcze dosłownie kilka okien i przejdę do następnego elementu. No i tutaj przy tych oknach panelowych też mamy ustawienia, więc możemy zdecydować, jak duże mają to być okna. Ja wezmę te 250 na 250. Dodatkowo mogę jeszcze edytować detale okien. Czy chcemy, żeby były z łukiem, czy chcemy, żeby miały jakiś ciekawy kształt. Tutaj też dodatkowe ustawienia. Możemy zdecydować, czy mają być drewniane, plastikowe, czy z PCV. Oczywiście później nad materiałami możemy jeszcze podziałać, ale na początek koncepcyjnie
myślę, że tak będzie ok. Takie okno powielimy i użyjemy go w kilku miejscach w całym budynku, żeby przyspieszyć modelowanie. No i po umieszczeniu wszystkich okien w odpowiednich miejscach wycinamy miejsce na nie. Zapisujemy oczywiście. Możemy pomyśleć, czy chcemy dodać kolumnę. Kolumna nie jest zbyt ciekawa. Jest taką podstawową kolumną składającą się z 3 obiektów. Można ją oczywiście edytować, ale w przypadku mojego budynku nie będzie mi ona zupełnie potrzebna. I może dodam schody, ale schody dodam w pomieszczeniu. Dodam sobie sufit. No i zobaczę, jak całość wygląda. W przypadku tego add-ona możemy też dodać wstępne książki, jakąś lampę. Więc kilka gotowych obiektów mamy, nawet gdybyśmy nie chcieli ich jeszcze modelować. Mamy jakieś zasłony, więc możemy ten dom wstępnie sobie wykończyć. Natomiast w tym momencie przejdziemy już do kolejnego etapu, czyli do dodania otoczenia. Zapiszemy całość. Na tym etapie nie będę już mierzyć ścian, więc usunę sobie wszystkie te znaczniki, tak żeby wygodniej mi się tutaj działało. No i dodam jakąś wstępną podłogę za pomocą Shift A, Mesh i dodam sobie siatkę. Może z większym podziałem, a więc ponownie tutaj ustawię sobie 200 na 200 i wielkość też dużo większą, tak żeby cały budynek zmieścił się na tej siatce. Przejdę do Edit Mode, całość sobie delikatnie wyciągnę. Możemy już na tym etapie, przechodząc na zerze, ustawić sobie widok na kamerze pod przyszłą wizualizację. View Log. I tutaj ustawiamy dokładnie ten rzut, jaki chcemy przygotować, tak żeby zmieścił nam się cały budynek z tym naszym wstępnym otoczeniem. No i przydałyby nam się jeszcze jakieś drzewa,
więc dodamy sobie, aktywujemy jeszcze jeden dodatek, Edit, ustawienia, dodatki, wpiszemy sobie tutaj drzewa i mamy też bezpłatny dodatek. Za pomocą Shift A przechodzimy do krzywych i tutaj możemy stworzyć podstawowe drzewa. Jest kilka opcji edycji. To drzewo sobie przesunę w takie miejsce, żeby je widzieć. To jest takie zupełnie domyślne, podstawowe drzewo. I może stworzę sobie jeszcze inne drzewo z przodu. Dopóki nie wyjdę tutaj z podglądu, to mogę to drzewo sobie edytować. Zobaczmy, że mamy wiele sposobów na przedstawienie tego drzewa. Dodam sobie drzewo. Delikatnie je edytuję. W szybki sposób możemy stworzyć koncepty drzew. Jak widać, możliwości edycyjne są dość duże. Możemy też dodać tym drzewom liście. Oczywiście im gęstsze drzewo, im więcej gałęzi, tym więcej też będzie liści, więc musimy tutaj dopasować ustawienia tak, żeby nie przesadzić. No i tak powstałe drzewo możemy sobie umieścić gdzieś na planszy. Ja na szybko zaznaczę tylko, co powinno być w jakim kolorze. Korzystając z tego drzewa, jakie mam dzięki dodaniu okien, mogę sobie użyć je w tym miejscu. No i dodam kilka takich drzew, żeby plansza była ciekawsza, żeby wizualizacja była ciekawsza, żeby coś mogło się też odbijać w oknach. No i przydałoby się jeszcze delikatnie zmodyfikować podłogę, aby nadać ciekawszy efekt. Możemy przejść, korzystając z tego, że mamy dość gęstą siatkę na podłodze, na naszej ziemi, możemy przejść do sculpting i korzystając z narzędzi do rzeźbienia, możemy sobie delikatnie dodać wzniesienia, pamiętając tylko o tym, żeby nie zmieniać zbyt dużo w okolicach tego naszego domu. No i za pomocą narzędzi, ustawiania ich intensywności możemy sobie tutaj dodać pofałdowania. Zachęcam do potestowania, do skorzystania z tabletu i ulepszenia całej mapy, tak żeby uzyskać jak najciekawsze efekty. Delikatnie wygładzę i zobaczę, jak to wygląda w podglądzie. Uzyskaliśmy cienie. Oczywiście bez dodania odpowiednich materiałów, bez przygotowania ufałek nie ma jeszcze takiego efektu, natomiast widać już mniej więcej, jaki jest zamysł i można dalej działać z takim obiektem. Musimy chwilę poczekać, w zależności od sprzętu będziemy czekać dłużej albo całość przygotuje się szybciej. Widzimy, że przez okna widać to, co jest na zewnątrz, w tym przypadku jedynie drzewa.
Przenieśmy się na górze, zobaczmy, że tutaj też mamy nasze pomieszczenie z oknami. No i tutaj, gdybyśmy przygotowali sobie odpowiedni widok na kamerze, to moglibyśmy stworzyć wizualizację od zewnątrz i od wewnątrz, w zależności od potrzeb. I kilka przygotowanych na bazie naszego wnętrza wizualizacji. Mamy wnętrza i zewnętrzne. Nad całością możemy dalej działać. Jest to jedna z iteracji. Możemy ulepszać wizualizację, bazując na tym szkicu koncepcyjnym.